Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Jak myślicie, co to będzie? Oczywiście będzie kolejne pianie z mojej strony nad modelem Centuriona Mark 5/1 mojej ulubionej firmy, jeżeli chodzi o pojazdy w skali 1,72 Vespid Models w skali, tak jak wspomniałem, królewskiej. Powiem wam, oczywiście pianie moje będzie na 99%. Ja już oglądałem sobie te modele, a szczególnie chodzi o wersję S, czyli Deluxe taką, ponieważ zaprezentuję wam wersję standardową oraz wersję Deluxe z S-ką Deluxe Edition, która zawiera element żywiczny wydrukowany na drukarkach 3D. I powiem wam teraz tak, zacznę od ogólnodostępnego, standardowego modelu Centuriona. I uwaga, Centurion ten pochodzi z okresu wojny w Wietnamie, używanego przez Australijczyków. Witam serdecznie swoich subskrybentów, witam serdecznie widzów mojego kanału, których oczywiście zachęcam do subskrypcji. Mam nadzieję, że nie subskrybowaliście jeszcze, ale nadal oglądacie mój kanał. Znaczy, że się podoba, a wasza subskrypcja pomoże mi przy współpracy z YouTube'em. Będzie otwierało kolejne drzwi przede mną, będę mógł coraz więcej opcji włączać, a szczególnie skierowanych do subskrybentów. A teraz zaczynam oczywiście unboxing modelu, który oczywiście znajduje się w ofercie mojego sklepu, czyli tankmodels.pl, gdzie zapraszam oczywiście na zakupy. Tak prezentuje się pudełko i tu mamy z boku dwa malowania. I widzimy, że w zestawie znajduje się element fototrawiony, standardowo metalowa lufa i jakiś większy, tutaj widzę do chyba kilku wersji, nie, do dwóch, jakiś większy, posłuchajcie, zestaw kalkomanii i już widzimy tutaj Mickey Mouse'a. Mickey rządzi, zresztą mam takiego fana Mickeya w domu. No i cóż, otwieramy pudełko, a pod koniec tego unboxingu pokażę wam, na czym polega ta różnica. O, kurka wodna, ale to ktoś ścisnął. Dobra, zaczniemy od tej strony. No, tylko pogratulować temu geniuszowi, bo można sobie porwać nieźle pudełko, a ja lubię mieć całe pudełka. Wyjmujemy, oj, sporo tego jest. Widzę, że chyba Vespid powoli będzie musiał troszeczkę zmienić rozmiar pudełka, jeżeli będzie dalej tak z nami szalał. Kurczę, no posłuchajcie, no rozpieszczają nas niesamowicie. To jest dosłownie to, co oni robią, to jest perfekcja. Wielokrotnie mówię, że ta firma wyznaczyła nowy standard wydawania modeli w skali 1,72 i tutaj muszą się dostosować do tego inni producenci. Instrukcja, posłuchajcie, uniwersalna. Tu już od razu mamy, że to jest numer 720007 i 0007S. Czyli ta Deluxe. I zobaczymy zaraz, jak ta Deluxe, czy ona wygląda tak samo. Co nam daje tutaj tak? Zawartość opakowania, ilość detali jest tak samo również zaznaczona. Tu mamy dwie ramki, no bo to jest podwozie, kółka, dół wanny, blaszki, proszę bardzo, kalkomanie. Uwaga, 4 liny, 4. Element z plastiku przezroczystego, jak zauważyliście. Ten model ma latarkę i oczywiście nam latarkę, oszklenie dodano do tej latarki
I tu od razu polecę. Standardowo w moim sklepie znajdują się również markery akrylowe firmy Mołotow. To jest chrom i widzimy, że tu jest mirror effect, efekt lustra. I autentycznie ten flamaster po wymieszaniu ma specjalny właśnie płyn akrylowy w środku, który daje efekt lustra. Authentico to jest taki chrom, nie srebrny, nie aluminiowy, tylko dosłownie tak się mieni, jak tutaj na tym obrazku, że można się przeglądać. Zapraszam do sklepu, firma Mołotow. No i kolejny raz jesteśmy zaskoczeni ilością części, czyli powiem Wam tak, model dla modelarzy już, którzy skleili kilka modeli i mają cierpliwość. Widzimy, że nie ma tutaj małej ilości elementów, gąsienice są w paskach plastikowych oraz pojedynczych elementach. Nie są to modele na, powiedzmy, no może na jeden dzień ok. Jak siadamy 8 godzina, 12 godzin tyramy w hucie, czyli na warsztacie, to ten model damy radę skleić, oczywiście nie w całości, bo wiele elementów należy pomalować przed domontowaniem ich do pozostałych części. I tu widzimy już, jak na instrukcji na żółto są zaznaczone elementy fototrawione. A i widzicie, to jest właśnie wersja Deluxe. Standardowo prezentuje się w ten sposób, ale po wycięciu tego elementu, musimy wyciąć ten element, przyklejamy ten element, tylko już pokryty brezentem, jest osłonięte jarzmo brezentem i wklejamy w wersji S ten element właśnie, proszę bardzo. To wycinamy, myk, czyli to, co będziemy wklejać, musimy tutaj wyciąć, żeby uzyskać ten element pokryty brezentem. Nie jest to takie proste pitu, na jakie się wydaje. Mamy kolejne elementy, właz dowódcy, gdzie instalujemy amerykański karabin maszynowy. Wszystkie luki są otwierane. Masa elementów na wieżę. Tu mamy dodatkowo 2 karabiny maszynowe. Tu jest ten dużokalibrowy amerykański karabin. Mamy również doposażenie w postaci na przykład kanistrów. Mamy wykonany na tyle wieży, mamy kosz, do którego mamy siatkę z fototrawioną. I tak samo z boku naklejamy, jak i również do chyba wewnątrz tej siatki, kosza. Kolejne fototrawki. Nie wiem, co to jest za element jeszcze, ale też tu są fototrawione. A tu jest taki bęben specjalny, proszę bardzo, który montujemy na tył wieży. Po magazynki, proszę bardzo, do karabinu maszynowego dowódcy. Lufa metalowa, lufa plastikowa. I proszę bardzo, kanistry, które montujemy na tyle kadłuba, na płytach silnikowych. O, kurka wodna, no tego to już się nie spodziewałem. Mamy też pociski różnego kalibru, znaczy ten sam kaliber, różnego rodzaju pociski mamy. No powiem Wam, teraz mnie przytkało. I zaraz poszukamy na... Tu mamy malowanie. 69 rok, bitwa o Binh Bao, Wietnam, pierwszy regiment pancerny, szwadronu B. Nie ma Mikeja. Tu jest szwadron trzeci, regiment 1 Armii, 71 Wietnam. Dobra, nieważne. Też na kolejnym nie ma Mikeja. No, gdzie jest Mikej? Halo? Gdzie naklejamy Mikeja? Znając życie, Mikeja naklejamy na tym, który ma prezent.
No i właśnie, poczekajcie, bo tutaj mamy ten reflektor. Ja dojdę do elementu reflektora, gdzie go składamy. Właśnie, gdzie go składamy. No ta instrukcja naprawdę zaczyna być mała i niektórych rzeczy trzeba już poszukać. O, tu mamy reflektor, proszę bardzo. Czyli mamy tak, dwie szybki i uwaga, mamy dwa rodzaje z tego, co ja widzę. Uchwyty są, to jest, warianty to są obręcz plastikowa lub obręcz fototrawiona. I tu mamy po prostu szyby, a wnętrze, zaraz dojdziemy do tego, malujemy po prostu właśnie flamastrem od firmy Mołotow z kolorem chrom. Gdzie jest Mickey? Dobrze. Mamy kolejny brytyjski czołg, taki z lat, no mieliśmy Kometa, tak, z końca wojny armii brytyjskiej, no, który tak już pod końcówkę podjechał na front i za bardzo nie powalczył. Był raczej czołgiem używanym przez wojska już okupacyjne. Podobno gdzieś tam, ale wiecie co, nie drążyłem tematu Kometa, no bo to nie jest jednak Sherman, Cromwell, które brały udział w walce. No i teraz podziwiajcie, patrzcie jaki tu jest detal. Mimo to, że to jest gładkie wszystko, tu są płyta silnikowa jest, powiem wam wow. Błotniki. Tył, tak samo. Elementy na błotniki. Części elementów, tu rury wydechowe mamy. To już szpulę, którą montujemy. Co, poczekajcie, ja zjadę. Zatkało. Niesamowita jakość odlewów. A co to jest? To są główki do kilofów? Tak, zwróćcie uwagę. Tu na tym błotniku mamy zamontowane główki do kilofów, które montujemy oczywiście na jakiś metalowy trzonek. Wątpię, żeby drewniany tu był, zapewne z zapinkami. Coś takiego gdzieś kiedyś widziałem. Mamy Nie, to nie jest łopatka. Tu mamy jakieś wyciory chyba, albo te trzonki właśnie do kilofów. Gdzie jest łopatka? A, tu mamy szpadel, posłuchajcie, zobaczcie. Wyprofilowany. Elegancja Francja. Widzicie, i to jest właśnie Wespit. To nie jest jakaś prosta łopatka, którą sobie machniemy, po prostu machnie producent na błotnik albo na coś, że to przypomina łopatę. Tylko tak naprawdę to jest tak wyprofilowane jak prawdziwa łopata montowana na czołgu 1:1. No i tak jak mówię, jeżeli firmy produkują tego typu modele, nie żadne uproszczone jakieś, że dużo rzeczy jest w całości, tak jak układy jezdne, czy też spora część elementów jest na zewnątrz, już, znaczy spora część elementów jest na kadłubie, to jest właśnie jakość Wespit, teraz można tak powiedzieć. Proszę bardzo, wieża. No tylko brakuje, żeby ten róg komunikacyjny tu się z boku otwierał. Nie otwiera się. Perfekcyjnie wykonana. Tu mamy mocowania właśnie do prezentu, który możemy napiąć na tym właśnie części i tą część ucinamy. Dokładnie patrzcie. Tutaj mamy tą część. Gdzie mój patyk? To jest zastępcze. Czyli tutaj wszystko to, co jest ta linia, to tu bierzemy sobie po prostu coś takiego, jak piłka włosowa.
Kładziemy sobie na taki rygielek specjalny, na prostym rygielku drewnianym i sobie wycinamy ten element. Piłka włosowa jest bardzo, bardzo potrzebna. Często jeżeli ktoś robi modele, które na przykład posiadają od razu konwersję, ewentualnie modele, do których zostały dokupione konwersje i trzeba tam niektóre elementy po prostu przypiłować, a piłka włosowa z odpowiednimi brzeszczotami, tymi włosami właśnie jest, powiem Wam, bardzo wtedy przydatna. Nie żadna piłka czeska, ponieważ jest ona za gruba, tylko piłką włosową delikatnie nacinamy i później jednym ruchem odcinamy. Mamy kadłub, luki techniczne. Prima sort. Więc powiem Wam, wiele osób mówi, a utnij to czeską piłką, czyli taką żyletką z nacięciami, powiedzmy czymś takim. No do tego typu raczej to już trzeba mieć wprawioną rękę. Do piłki oczywiście też trzeba mieć wprawioną rękę. Dwie ramki z układem jezdnym. Oddalę swoją genialną kamerkę z 4K. No i tu mamy ramkę, posłuchajcie, C. Tak, dwie ramki takie są i mamy kółka. Elementy, o tu mamy kanistry, zobaczcie. Jeszcze jak tam jest napisane water, to jest baranieje. Jest napisane. Kurczę. Tak, tu jest napisane po prostu water. W mordę go i nożem. Koła perfekcyjnie wykonane. Części zawieszenia. Zobaczcie, jak ta sprężyna jest wykonana. Ona wygląda naprawdę jak nałożona. Jest tak specjalnie wymodelowana, że ta sprężyna wygląda jak nałożona. Kolejne koła napędowe, koła napinające, klapy jakieś. Nie, to są jakieś coś innego. Części właśnie podwozia osłaniające klapę. Tu mamy, proszę bardzo, uchwyty do liny. Zwróćcie uwagę, jak to jest wykonane, że tam widać linę. Zaciśnięte jest. Kurczę. Kolejne elementy. No, łapać ostrość mi tu. Szekle do mocowania liny. To nie wiem, co to jest. Wydechy. I ciąg dalszy. Tu są koła, które podtrzymują oczywiście. Coś głupieje dziewczyna kamerka, bo mam za blisko ją. Koła podtrzymujące gąsienicę. Rany boskie, powiem wam. To oni są niesamowici pod względem detalu, dopasowania. To jest po prostu coś pięknego. To jak się skleja, to aż się jeszcze raz ogląda części czołgu, jak on został zbudowany. Bo to jest praktycznie wierna replika czołgu z ilością, posłuchajcie, detalu, z ilością części, przepraszam, z ilością części, z jakich jest widoczne, które są widoczne okiem na zewnątrz, tak? Więc jeżeli ktoś na przykład widział holenderskiego centuriona w Muzeum Wojska Polskiego z porwaną szmatą, to znaczy z tą osłoną, posłuchajcie, właśnie jarzma armaty, gdzie również były pokrowce nałożone częściowo na, posłuchajcie, na lufie. Nie wiem po co. Nikt nie potrafił mi na to odpowiedzieć, a powiem wam, nie szukałem tego w internecie. No i mamy teraz ramkę z oszkleniem do reflektorka. Jedno jest większe, drugie jest mniejsze.
Tak mnie trochę zastanawia, że to było białe szkło, ale pewnie po sprzedaży Centurionom Izraelowi już oni coś w IDF-ie wykombinowali, żeby w podczerwieni widzieć i ewentualnie atakowali czołgi na przykład syryjskie, egipskie w czasie walk nocnych, kiedy na przykład Syryjczycy i Egipcjanie próbowali użyć po prostu optyki podczerwieni, a ci ich po prostu oślepiali i nic nie widzieli, po prostu tłukli równo ile wejdzie. Kolejne elementy, tu mamy części osłon, koszyka, elementy kadłuba, zapasowe koło razem, od razu posłuchajcie, zwróćcie uwagę, że to jest koło zapasowe, które od razu posiada uchwyt imitujący po prostu przyczepienie do wieży. Najprawdopodobniej to będzie, nie, z przodu, przepraszam. Te koła w ten sposób mocujemy do kadłuba, przedniej płyty kadłuba. No, szapoba. I z tej torebki wyjąłem jeszcze jeden element. Mamy tą lufę plastikową, która oczywiście posiada otwór z przodu. Aż tak nie będę zaglądał, czy jest gwintowana. Tu mamy kopułkę dowódcy. Pozostałe elementy układu jezdnego, spód wieży. Miłość od pierwszego wejrzenia. Co prawda nie mój okres zainteresowania, bo albo wolę drugowojenne modele. No i teraz mamy dwie ramki, przepraszam, z gąsienicami. Tak prezentują się, kto widzicie, tu już są łuki na gąsienicach, a sama gąsienica jest pofalowana. I zatkało znowu dziecko. Pofalowanie na gąsienicy. Nie prosty pasek, tylko jest dopasowane z lekkim takim zwisem. No w końcu jeżdżą po bardzo grząskim terenie. Wietnam. Gąsienice Churchillo-podobne. Tej samej konstrukcji. No nie wiem, czy nie od Churchilla. No i powiem wam, wow. A teraz jest jak mi krzesło skrzypi. A teraz proszę bardzo. Creme de la creme można powiedzieć. Nie lubię tego określenia. Nie wiem dlaczego. Raz. No i chłopaki wsadzili już tak elementów, tyle napchali do tej torebki, że nie chcą wyjść. Mamy. Dobra, patrzcie. Obiecane 4 liny. Obiecana metalowa lufa. Z otworem oczywiście na końcu. I tutaj jeszcze montujemy, wklejamy pewien element. Znowu zapomniałem, jak to się nazywa. Nie wiem, czy to nie jest jakiś odprowadzacz gazów, czegoś takiego. Posłuchajcie, film. A, miałem pokazać właśnie ten element 3D. Byłoby łyso. A do wersji Deluxe. Voila. A, jeszcze pokażę ramkę z elementami fototrawionymi. No, kurka wodna. Jest trochę tego. Jest trochę tego. Dobra, to jest wersja standard. A wersja Deluxe, jak to się otwiera? Małe chińskie rączki wiedzą. Ale dużo łapki nie. Dobra, dowiedziały się. Wydruk 3D, tu rozumiem ten sposób drukowania. No Jezu, przecież to można otworzyć. Poczekajcie, już mnie zmęczenie dopada. Proszę bardzo. To jest ta osłona prezentowa na jarzmo armaty. I wygląda ona tak.
czyli to co mówiłem, odcinamy, a kupując wersję Deluxe, mamy możliwość wykonania 2 wersji. Czyli albo co robimy tą standardową, tańszą, albo walczymy z wieżą i siup, naklejamy to. Zobaczcie, jak jest ten prezent wykonany. No, po prostu coś pięknego. Super. Małe rączki włożyły, to i chyba europejskie większe łapki włożą do tego modelu. I do pudełka z przykryweczką S. Ja cię posłuchajcie. Nie ma to tamto. Kolejny rewelacyjny model w skali 1,72 od chińskiej firmy Vespid, która już naprawdę chyba nie wiem, czy może nam zaskoczyć. Już wiem, czy może nam zaskoczyć. Dodawaniem tu mamy 2 jarzma anteny metalowymi antenami i powiem Wam, a jeżeli nie mamy takich anten, to co robimy? Oczywiście w moim sklepie powrót RB Model, anteny w 2 długościach są dostępne. Więc jeżeli ktoś sobie życzy, trzeba uważać na te anteny, bo ja jedną antenę zmarnowałem, montując ją na Babarybi model, który wystawiałem. Mówię tutaj o Panterze D z Wezdy. No to zwaliłem jedną, po prostu dotknąłem i się złamała w pół. Więc trzeba na te anteny uważać, nie ruszać, nie oddychać, jak się ogląda. Na to dzisiaj kończę. Link, posłuchajcie, do obu modeli Centurionów, dobrze mówię, Mark 5, znajdziecie w opisie filmu, łącznie z linkiem do całego katalogu metalowych luf, anten, pocisków, amunicji polskiej firmy RB Model. Zapraszam do sklepu na zakupy, liczę na nowych subskrybentów, którzy zasubskrybują mój kanał, liczę na komentarze, na lajki. Na chwilę obecną z mojej strony to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego unboxingu. Czołem, czołgiem, trzymajcie się.